W 2001 roku przeżyłam szok, bo musiałam uciekać z domu w związku z przemocą. To nie jest tylko praca zawodowa, traktuję to jako jednocześnie pracę zawodową i hobby. Zajmuję się badaniami polityki społecznej, zarówno w Polsce, jak i na poziomie unijnym. Nasze głosy to projekt zrealizowany przez ATD Czwarty Świat, który składał się z dwóch części. W pierwszej części dokonaliśmy diagnozy związanej z funkcjonowaniem pomocy społecznej i wypracowaliśmy rekomendacje. Pracowaliśmy w 3 grupach: naukowcy, pracownicy socjalni i osoby z doświadczeniem ubóstwa. I na ten sam temat każda z tych grup miała zupełnie inną wiedzę. Dopiero później zaczęliśmy pracować wszyscy razem. To jest taki pomysł, żeby poznawać rzeczywistość i zmieniać rzeczywistość we współpracy właśnie ludzi, którzy tą rzeczywistością na różne sposoby się zajmują. Albo ją badają, tak jak właśnie akademicy, albo w niej żyją, tworzą, tak jak praktycy służb społecznych, czy właśnie osoby doświadczające różnego typu problemów życiowych. To jest przyszłość właśnie. To, że to działania oddolne, tego typu działania osób, które same przeżywają, które same doświadczają lub są zaangażowane w działalność lub prowadzą nawet badania naukowe na ten temat, może wnieść bardzo dużo dobrego i nowego do polityki społecznej. Pamiętam, że pierwsze spotkania na tych naszych głosach były przeokropnie burzliwe, bo to byli ludzie wykluczeni, bezdomni, stali wolontariusze, opieka społeczna, no i naukowcy. Także to spięcie tych wszystkich grup było dosyć ciężkie. Na początku były zgrzyty, tak? Jeździliśmy stołami po całym biurze, dopóki żeśmy nie złapali jednego słowa ze sobą, dopóki żeśmy nie stwierdzili, że pracownik socjalny to też człowiek, który też myśli, skąd wziąć na chleb. Do tej pory, jeśli rozmawiamy z osobami, które korzystają z pomocy społecznej, naszymi podopiecznymi, to nie mamy takiej ich perspektywy, spojrzenia na wiele tematów, wiele problemów, a tutaj dzięki temu, że słyszałam głosy osób, które doświadczyły ubóstwa, doświadczyły różnych problemów społecznych, zobaczyłam ją od takiej bardziej prywatnej strony, usłyszałam to, z czym na co nie się zmierzają, o czym często my, właśnie zawodowcy, nie wiemy, czy nie wiemy do końca. Jakby poprzez to, że te konflikty były ujawnione, że pojawiła się dyskusja, widać było, że to ma jakiś sens. Znaczy, że to jest taka prawdziwa partycypacja, w której próbujemy się jakoś dogadać i przełożyć te różne perspektywy, które mamy, wzajemnie je jakoś odczytać i uzgodnić. Grupę jednoczyło to, że była podzielona na wiele różnych pomysłów i każdy chyba chciał poznać zdanie też innych. Taka równość była, wszyscy sobie na ty mówią, wszyscy mogli zabrać głos. Jedna z osób nagle podeszła do tablicy i narysowała po prostu obrazek. I ten obrazek przedstawiał jakąś wodę, jezioro. W środku była osoba, która mówi pomocy tonę, a na brzegu stała osoba, która teoretycznie mogłaby jej pomóc i mówiła dokumenty poproszę. I to myślę, że otworzyło oczy też jakby wszystkim stronom na to, o czym my mówimy i zaczęła się praca. Myślę, że często te osoby nie wiedzą, ile to wymaga wysiłku, pracy, ile zaangażowania, przebicia się przez różne perspektywy, przez bariery administracyjne, ale również przez to, że każdy człowiek jest kimś innym i każdy podopieczny niesie nowy, inny bagaż, z którym my musimy się zmierzyć, włożyć to w jakieś ramy, z których administracyjne, i z tym dopiero możemy cokolwiek zrobić, żeby tym ludziom pomóc. Zaczął się taki moment, w którym zaczęliśmy się dogadywać, ponieważ też pracownicy socjalni trochę zeszli na taki poziom emocji. Tak? I okazało się, że oni też, że jakby ich pracy też towarzyszą różne trudne emocje, że oni na przykład jako ludzie
bardzo chcieliby pomóc w jakiejś sytuacji, ale z różnych powodów nie mogą. W naszych głosach zaczęłam się otwierać. Mówiłam o rzeczach, o których nikomu wcześniej nie mówiłam. Nie jest to taka pomoc, tu są wspomagani, a tu są pomagający, ale robimy razem i ta różnica pomiędzy wspomaganymi a wspomagającymi zaciera się. To nie tylko jest działanie na rzecz, to jest działanie z nimi. Nie? Pierwszy etap zakończył się wypracowaniem kilku rekomendacji, z których najważniejszą jest powołanie rzecznika działającego w obszarze pomocy społecznej. Żeśmy rozmawiali, że jest Rzecznik Praw Obywatelskich, jest Rzecznik Praw Dziecka, jest Rzecznik Praw Pacjenta, konsumenta, ale nie ma takiego rzecznika, który by się zajmował ubogimi ludźmi, tak? Projekt trwał 2 lata, skończył się, wszystko zostało rozliczone i mogliśmy, tak jak zwykle w przypadku projektów finansowanych, powiedzieć, no to koniec, następny projekt. Postanowiliśmy jednak, że będziemy kontynuować i żeby nie zakończyć na tym, że zgłosiliśmy jakieś rekomendacje i to wszystko, że chcemy działać na rzecz realizacji tych rekomendacji. Nie chodzi im o poszerzanie pakietu pomocowego. Nie chodzi o to, żeby uzyskać wyższe zasiłki, chociaż oczywiście byłoby fajnie. Ale chodzi im o to, żeby egzekwować swoje prawa i to, do czego powinny być uprawnione, jeżeli są w trudnej sytuacji. No i stąd ten pomysł, żeby stworzyć taką instytucję, która by reprezentowała prawa tych osób, a jednocześnie z drugiej strony wzmacniała trochę też pracowników socjalnych, ponieważ, i to znowu wybrzmiało w czasie naszych prac, pracownicy socjalni też bardzo często widzą pewne absurdy, na przykład prawne czy systemowe. Nie mogą nic z tym zrobić, widzą, że blokuje im to możliwość pomagania. Chciałabym, żeby pracownicy socjalni wiedzieli, że rzecznik jest kimś, kto im pomoże w rozwiązaniu, a nie będzie stał jako ten, który, nie wiem, kontroluje, który narzuca perspektywę albo akademicką, albo klienta z pomocy społecznej. Należy stworzyć taki system i tutaj właśnie duża rola rzecznika i jego urzędu byłaby w tym, który by w miarę wcześnie ostrzegał, że coś jest źle i wkraczać wtedy, kiedy jeszcze nie dochodzimy do sytuacji kryzysowej, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. I koniec końców wyszło na to, że najlepiej byłoby, aby taki rzecznik był podmiotem, który działa przy instytucjach administracji wojewódzkiej i wspiera osoby, które potrzebują pomocy na różnej płaszczyźnie w działaniach i kontaktach z władzą lokalną, czyli z samorządem, czyli tym podmiotem, który jest najbliżej osób potrzebujących, który właściwie tę pomoc rozdziela i decyduje, czy komuś dać, czy komuś nie dać, przyznać jakieś świadczenie, czy nie przyznać. I właśnie rzecznik miałby być taką osobą, do której może się zwrócić osoba, która zostanie sprawiedliwie potraktowana, której prawa w procesie do ubiegania się o pewne świadczenia zostały naruszone. I taka była idea rzecznika, która przyświecała pracę nad projektem ustawy. Do tej pory spotykaliśmy się regularnie. Pracę jednak przerwała pandemia koronawirusa, przez co mogliśmy się spotykać już tylko online. Zwłaszcza, że część uczestników została zamknięta w domach pomocy społecznej. Gdyby nie ta przeklęta zaraza, tak powiem, to dalej by to trwało, chociaż tak jak starsze osoby nie umią na tych łączach się połączyć czy coś, nie? Ale myślę, że dojdziemy do tego rzecznika. W końcowym etapie, i tutaj pojawiła się rola dla mnie i dla kolegi Artura Zalewskiego, musieliśmy tą koncepcję przełożyć na język prawa i to było bardzo trudnym zadaniem, ponieważ opisać coś, co jest pewną nowością, nieznaną w ogóle naszemu porządkowi prawnemu w języku prawa, było wyzwaniem, które mam nadzieję, że w pewnym momencie się ziści i znaczy już projekt jest, więc ziścił się, ale mam nadzieję, że jakby projekt przełoży się w pewnym momencie na przyjęcie go jako obowiązującego prawa i zmianę porządku prawnego w Polsce.
projekt instytucji Rzecznika Praw Społecznych jest bardzo interesujący i w gruncie rzeczy doprowadzony do takiej fazy, kiedy można go dosyć szybko wprowadzić na ścieżkę legislacyjną. Jest projekt ustawy, mamy różne opracowania na ten temat, mamy nasze badanie, które zrobiliśmy też taką metodą łączenia wiedzy i współpracy z osobami doświadczającymi ubóstwa. Z tej perspektywy wydaje mi się, że było to duże osiągnięcie. Jaki będzie efekt tego, to nie wiemy. Liczymy, że nam się uda, ale nawet gdyby nam się nie udało, to myślę, że każdy z nas zaangażowany w ten projekt wyniósł bardzo dużo i będziemy się tym doświadczeniem dzielić. Mnie cieszy to, że od początku jeszcze jestem i trwam i dokąd mam siłę będę.